zatrzymaliśmy się na chwilę, dosłownie na chwilę na tym parkingu. Jedziemy na 2 samochody, w sumie 9 osób. Miejsce się nazywa Jøsingfjord i jest naprawdę bardzo widokowe. Naprzeciw mnie olbrzymi wodospad. Pogoda robi się coraz lepsza, albo przynajmniej nie pada. Także parking właśnie jest tutaj za mną. Planujemy, może nie ja, ale nasz organizator, nasz Tomek planuje dużo rzeczy i na pewno będzie dużo atrakcji. Także zobaczymy, co będzie dalej. Ale Jøsingfjord to ten fjord, który właśnie tu widać za moimi plecami. Miał bardzo duże znaczenie w II wojnie światowej. Duży przemysł wydobywczy, rudy, o ile dobrze pamiętam, różnego typu tutaj statki przypływały. Ale szczególnie jedno wydarzenie, które się tutaj rozegrało, było punktem zwrotnym w norweskiej historii w II wojnie światowej. W lutym 1940 roku niemiecki statek przewożący 300 brytyjskich jeńców wojennych, który schronił się właśnie w tym fiordzie, został zaatakowany przez brytyjski niszczyciel. Jeńcy zostali odbici, a w propagandzie niemieckiej Norwegia utraciła swoją neutralność i kilka tygodni później dokonała się inwazja faszystowskich Niemiec na ten właśnie kraj. No cóż, jedziemy na kolejny parking. Parkujemy samochód i idziemy na jedną z większych atrakcji, które właśnie tutaj mamy. Są to domki zbudowane pod skałą, także tam można powiedzieć nigdy im na głowę nie padało. Najpierw przez strumyk, przez mostek. Od mostku jakieś 250 metrów i dochodzimy do tego miejsca bardzo charakterystycznego. Jeszcze niedawno tutaj ludzie mieszkali, prowadzili tutaj gospodarstwa, hodowali jakieś drobne zwierzęta. A dzisiaj wygląda to mniej więcej tak, jak widzicie za mną. Domki się ostały. No i przyciągają turystów. Można powiedzieć, nawis skalny jest olbrzymi, także woda kapie ze skały, ale kapie poza obrys tego terenu, gdzie te domki stoją, gdzie te domostwa i te gospodarstwa tutaj stoją. A po drugiej stronie zaczyna się fiord, do którego bardzo duże statki w swoim czasie przypływały po te rudy, nie wiem, czy to żelaza, czy to rudy, czy inne minerały, jakby to wydobywali w tych zboczach, w tych skałach. Powstało też muzeum wydobywcze i opowiadające historię na temat właśnie funkcjonowania tego miejsca, tego wydobycia tych wszystkich minerałów. Architektonicznie bardzo nowoczesne jest tam właśnie przy parkingu, gdzie wszyscy turyści przyjeżdżają, mogą zaczynać swoje zwiedzanie tego ciekawego zresztą miejsca. Stoję na kamieniu, z którego bardzo fajnie właśnie tutaj widać okolicę. Jeden ze statków widzę też tam stoi. Nie wiem, czy to jest bardziej muzealne, czy dalej jakby coś na niego ładują i tam właśnie teraz za mną widać ten statek. A teraz troszkę o historii Heleren, to znaczy tego miejsca, kto tu zamieszkiwał. Mimo że pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z 1745 roku, to wiadomo, że już od XVI wieku pierwsi osadnicy zadomowili się tutaj na stałe.
Z wykopalisk archeologicznych dowiadujemy się też, że i w epoce kamienia łupanego ludzie wykorzystywali te naturalne zadaszenie pod skałą do codziennego życia. I tak na przykład w roku 1865 w Helleren mieszkało 15 osób w 3 rodzinach, a utrzymywali się głównie z rybołówstwa, hodowli kilku krów, owiec, świnek i drobnych upraw zbóż i ziemniaków. Wszystkiego tego można się dowiedzieć w muzeum, które poza historią mieszkańców tego miejsca pokazuje rozwój przemysłu. Na początku XX wieku powstała fabryka produkująca dachówki, cegły i rury szamotowe. Jesteśmy w Muzeum Techniki i grupą tutaj, tak jak za mną, na przykład mamy tutaj jakiś sprzęt. Idziemy korytarzami, które prowadzą pewnie do właściwego muzeum, do widzę starego budynku. Elektrownia, którą tu widzimy, powstała w latach 1907-1908. W budynku mamy eksponaty byłej elektrowni produkującej zapewne, jak sama nazwa wskazuje, prąd. Prąd pozyskiwany z wody rurami takimi jak ta, co za mną, w zasadzie za oknem jest tego typu rura. Gdzieś tam z góry pod dużym ciśnieniem wpadała w ten czynnik i pewnie stąd prąd. Takich konstrukcji jest więcej. Na potrzeby pewnie, podejrzewam, lokalne prąd. Fajnie jest zobaczyć takie właśnie historyczne maszyny, jak to działało. Muzeum, które pokazuje, jak kiedyś produkowano prąd. Myślę, że dobrze działało, ale w dzisiejszych czasach więcej prądu się zużywa i to... Ale gdzie jesteście? O, patrzcie, same się otwierają. Cuda się tu dzieją. Ale musi być tam, żeby do góry dojść. No dobrze. Takie miejsce, gdzie aktywnie można sobie pograć albo rozwiązywać różne zadania związane z wydobyciem jakichś ród. Gdzie można sobie sprawdzić się w wiedzy na temat minerałów pewnie wydobywanych w tym miejscu niegdyś i zastosowania ich w przemyśle. No i pozamiatane. Ale prawdziwy boom przypadł na lata 50., 60. ubiegłego wieku, gdzie ruszyło wydobycie ilmenitu, to jest rudy tytanu. Dla tych, co nie wiedzą, gdzie stosowane są związki tytanu, przypomnę tylko kilka zastosowań, a jest to m.in. produkcja materiałów o wysokiej wytrzymałości w przemyśle kosmicznym, lotniczym, medycznym. Z kolei tlenek tytanu używany jest jako biały pigment w produkcji farb, kosmetyków i w produktach papierniczych. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło. Cześć!